Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, 3 dzień stycznia 2023 roku. Imieniny obchodzą Gordiusz i Meliton. W Gdańsku 7 stopni Celsjusza, przejściowe opady, blok BTC 770, 146. Cena KNG 3,84 USDC, cena cash 309 KNG. Co oznacza, że jeden cash w przeliczeniu na złotówki jest warty ponad 5000 zł, a to znowuż oznacza, że Kanga wyceniana jest na ponad 130 milionów złotych. To jest kwadrans Kangą numer 130. Taki zbieg okoliczności. Proszę subskrybujcie ten kanał, udostępniajcie, łapkujcie w górę, ale przede wszystkim napiszcie, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. Przy mikrofonie Sławek Zawadzki i Łukasz Żeligowski. Cześć Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, w jakie dni pokrzywy nie parzą? Nie wiem. W nieparzyste. Dobrze, bardzo dziękuję. Powiedz, co dzieje się w świecie kryptowalut. Mamy dużo jak zwykle ciekawych rzeczy. Niektóre tematy myślę rozwiniemy za chwilę, ale generalnie Bitcoin porusza się w tym swoim trendzie między 16 a 17 tysięcy i nic go tak jakoś ruszyć nie może. Czekamy chyba na jakieś większe wydarzenia i tutaj muszę powiedzieć, że raczej nastroje są pesymistyczne, czyli jednak większość spodziewa się w tej chwili jednak spadku. Mowa jest nawet o, pomijając tutaj fundamentalne wydarzenia, które mogą się wydarzyć, ale tak patrząc, analizując wykres, czyli analizę techniczną prowadząc, to ci wszyscy magicy od strzałek i kresek twierdzą, że spadniemy i to nawet sporo. Zobaczymy. Jak będzie, mowa jest o tym, że takie kluczowe punkty oporu w okolicach 15,5 tysiąca, jeżeli one zostaną pokonane, no to możemy już się pożegnać z dobrą ceną, no i spadniemy zdecydowanie poniżej 15 czy nawet 14 tysięcy w krótkim, mówię tutaj o krótkim czasie. Z drugiej strony, jeżeli przebijemy 17 100, tak wspominane jest, no to powinniśmy zobaczyć bardzo szybko 18,5 czy tam 18,300, bo to jest ten punkt oporu. Naprawdę magicy są wielcy od tych strzałek. No, z Ethereum jest z jednej strony podobnie, z drugiej strony bardziej nerwowo, bo tam się troszeczkę bardziej napięła ta gumka. No i wygląda na to, że byki próbowały podnieść Ethera powyżej tych średnich kroczących, ale nie udało się. No i teraz niedźwiedzie dochodzą do głosu, zobaczymy, co się będzie działo. Co takiego fundamentalnego musiałoby się wydarzyć teraz, Łukasz, żeby w ogóle cena się zmieniła? Od razu uzupełniam swoje pytanie. MicroStrategy znowuż zainwestowało jakąś tam grubą kasę w Bitcoina. Wartość Bitcoinów, które posiadają zgodnie z informacjami, które mam, to jest około 2 miliardów dolarów, natomiast cena zakupu to była 4, no nie? Także są w tej chwili dość mocno w plecy. No ale kiedyś taki news to było 10 tysięcy w górę, a dzisiaj to jest nic. I zastanawiam się, czy oprócz halvingu, którego spodziewamy się w przyszłym roku i który też już może okazać się kapiszonem. W przyszłym roku faktycznie. Tak, już w przyszłym. Właśnie to sprawdzałem jeszcze przed chwilą. Czy coś takiego może się wydarzyć, co da nam paliwo i pozwoli nam się odbić od tego, co się dzieje wokół? No bo teraz, i o tym będę chciał dzisiaj z Tobą jeszcze więcej pogadać, kryptowaluty podążają po prostu za kryzysem ogólnoświatowym. One już nie stanowią w tej chwili alternatywy. No, powiedzmy też, że kryptowaluty mają swoje własne jakieś trupy, które wypadają. I ja tak myślę o tym, że to, co się dzieje na przykład, nie wiem, czy śledziłeś, czy udało Ci się to prześledzić, co się dzieje z braćmi Winklevoss i giełdą Gemini, czy Gemini będzie łatwiej. Tak. No, pamiętamy, tak? Bracia Winklevoss stali się słynni chyba po filmie o Facebooku, Social Network, gdzie zostali pokazani trochę, myślę, w negatywnym świetle, jako para takich... Ci, co się dali teoretycznie oszukać, tak. Jako takich troszeczkę nieporadnych życiowo.
O, tak bym powiedział, a nastawionych na sport, więc jak sportowcy to wiadomo, to nie myślą, nie są inteligentni. No, takie wrażenie ma się, jak się ogląda ten film, ale oni wcale tacy nie byli. Zainwestowali bardzo dużo pieniędzy w Bitcoina, założyli najbardziej uregulowaną chyba giełdę w Stanach, czyli Gemini. No i chyba to było wczoraj, tak należy powiedzieć, Cameron Winklevoss, jeden z tych braci, napisał list otwarty do Barry'ego Silberta. Barry Silbert, tak. To jest Barry Silbert, jest CEO takiej dużej firmy Digital Currency Group, która jest właścicielem takiego funduszu jak Genesis, który to fundusz no, stracił sporo pieniędzy, a teraz jak Cameron ujawnił, choć może niektórzy to wiedzieli o tym, Genesis jest winna Gemini prawie $1 miliard i nie chce oddać. No i znaczy winna jest na zasadzie takiej, że Gemini miało taki fundusz stakingowy, czy EARN, tak. I to były te środki, które tam były, zostały przekazane właśnie do Genesis. No i tak. No i jaki wniosek tutaj wyciągasz? Panowie się tam obrzucają troszeczkę błotem, bo w tym liście otwartym, no tak powiedziałbym, że jest dosyć mocno to napisane. Tam Cameron stosuje taki bardzo ciekawy zabieg, w którym na początku mówi o tym, że te 900 milionów to nie jest 900 milionów, tylko to jest pani nauczycielka, która swoje fundusze emerytalne przekazała. To jest małżeństwo, które fundusz na naukę dziecka przekazali i tak dalej, czyli to się nazywa, że humanizuje? Nie. No humanizacja, czyli personifikacja. Właśnie, personifikacja, tak, o to słowo mi chodziło. No i tam wskazuje, że jest słabo, że Barry nie odzywa się od tam któregoś grudnia, że cały czas zasłania się prawnikami. No i dał termin do 8 stycznia. Co prawda nie napisał, co się stanie, jeżeli Barry się nie spotka z nimi, bo oni po prostu chcą się bardzo spotkać. No ale Barry odpowiedział, i to było bardzo ciekawe, jak odpowiedział, bo odpowiedział bardzo symptomatycznie. Mówi DCG, bo w tym liście Winklevoss zarzucił, że Genesis i DCG mają wymieszane fundusze, że są ze sobą pomieszane, że nie ma rozdzielenia. Czyli taka alamida FTX. Na co oczywiście Barry Silbert odpowiedział, nie pamiętam w ilu zdaniach, 2 albo 3, gdzie podkreślał, DCG to nie Genesis, nie jesteśmy pomieszani i tak dalej. Także było ciekawie, a teraz, żeby było jeszcze ciekawiej, podnieść atmosferę, bo co tam Genesis, 900 milionów, dobra, no DCG, okej. Tak. Ale wiesz, czego właścicielem jest DCG? Nie wiem, czy pamiętasz, bo ja nie pamiętałem. No, taki fundusz Grayscale? No nie. I ponad 600 tysięcy bitcoinów. I teraz, jeżeli coś się tam stanie z Barry Silbertem, jeżeli wylecą jakieś kolejne trupy, to się może okazać, że te 600 tysięcy bitcoinów trafi nagle na rynek. No, jeżeli te 600 tysięcy bitcoinów... 600 tysięcy bitcoinów, ja rozumiem jeżeli one faktycznie są. No zakładam... Jedno i drugie rozwiązanie oczywiście jest negatywne, że jakby się okazało, że ich nie ma, to by było jeszcze gorzej. Jakby nie chciałem tego wątku poruszać, on mi się wydawał akurat szczególnie ciekawy, nie zanotowałem go sobie, ale przygotowując się do tego wydania Kwadransu, przeczytałem, że w Korei Południowej jeden z menadżerów jakiejś tam giełdy popełnił samobójstwo właśnie teraz. Zresztą w tle jest FTX i podobno jakieś tajne negocjacje jeszcze przed upadkiem FTX-a pomiędzy jedną a drugą giełdą.
Także po prostu coś takiego się dzieje. No a jak się chciałem ciebie zapytać, czy się wydarzy coś dobrego, co może sprawić, że cena pójdzie do góry. Przerwijmy na chwilę te wątki, bo się pojawiają pytania. Mariusz Krzyżelewski, przepraszam, Mariusz napisał, że takim pozytywnym sygnałem może być wejście na rynek Pulse Chain i pyta się, czy na kandze Pulse Chain się pojawi. Pulse Chain na razie nie, ale mogę powiedzieć, że pojawi się już no, dla tych, co oglądają na żywo, to może być dobra informacja, no bo wprowadzamy Litecoina. Jeszcze oficjalnie tego nie ogłosiliśmy, ale w najbliższych godzinach zostaną uruchomione depozyty w sieci Litecoin i już niedługo będziemy mieli rynki otwarte również do Litecoina, także szykujcie się. Kolejny blockchain, kolejny popularny rynek. A z innych takich ciekawostek, nie zostawiając na sam koniec może nowości na kandze, to uruchomiliśmy oczywiście już od jakiegoś czasu możliwość, że obsługujemy asety na Algorandzie. Asety, czyli można powiedzieć coś prawie jak ERC20 na sieci Ethereum. No i wprowadziliśmy jeden bardzo ważny aset, kluczowy, powiedziałbym, czyli mamy już możliwość od 11 godziny możliwość przesyłania USDC. Tak, przypomnijmy, że jak byliśmy pod koniec listopada w Dubaju na konferencji właśnie Algo, no to tam było wielkie ogłoszenie, że oto Binance wprowadza USDC po Algorandzie. Wprowadzi. Tak, tam jakoś no ale oni już to mają, tak? Tym samym Kanga dołącza do peletonu. To jeszcze jedno pytanie i wracamy do naszego wątku. Łukasz Turowski pyta się, kiedy Atom na Kandze? Również rozumiem, że odpowiedź jest taka, że jeszcze chwilę... Jeszcze spokojnie. Tak. W tej chwili wprowadzić chcieliśmy te asety na Algorandzie i to było dla nas kluczowe. Mamy Litecoina, myślę, że niedługo będą kolejne. Mamy taką ambicję, żeby faktycznie w ciągu najbliższych kilku miesięcy mieć już wszystkie te najpopularniejsze blockchainy wdrożone i będzie można naprawdę powiedzieć, że na Kandze można kupić już praktycznie wszystko to, co istotne. Dobra. Łukasz, wracamy do dyskusji na temat tego, tak trochę minorowo rozpoczęliśmy ten rok. Co takiego musi się wydarzyć? Indie, Bank Centralny Indii wypowiada się teraz bardzo mocno, korzystają z tego, że Indie objęły prezydencję w grupie G20 i Bank Centralny dochodzi do głosu i mówi, słuchajcie, powinniśmy strzec się przed kryptowalutami. I podają ciekawe argumenty, bardzo ciekawe. Argument jest taki, że kryptowaluty dzisiaj, ja już użyłem jakby tej myśli kilka minut temu, one już nie potrafią się odczepić od gospodarki światowej. Jak gospodarka światowa idzie w dół, kryptowaluty idą w dół. Nie ma tego alternatywnego ruchu. A zatem mówi prezes tamtejszego banku, którego imienia i nazwiska nie potrafię wymówić, mówi tak, to już nie są alternatywne finanse. A skoro nie są alternatywnymi finansami i tak naprawdę inwestując w krypto nie inwestujesz w nic, to jest to wielkie zagrożenie dla światowej gospodarki, bo jeżeli inwestujesz w te akcje nawet, które idą na łeb na szyję, ale inwestujesz w te akcje, to w jakiś sposób wspierasz, no wiesz, giełdę. To może zlikwidujmy najpierw wszystkie derywatywy. To jest dobry argument. I teraz mi chodzi o to, Łukasz, się zgadzam się z tą derywatywę, czyli inwestowanie funduszy, które są właścicielami funduszy, które są właścicielami funduszy i na końcu nic nie ma. To jest w ogóle grzech klasycznych finansów. My od tego chcemy uciec. Ale muszę powiedzieć, że tam po stronie Hindusów siedzi ktoś, kto wie, gdzie są czułe punkty. Nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, to używa takich argumentów, które na pewno ten klasyczny świat finansów będzie podejmował. No bo powiedz mi, jeżeli jestem zwykłym zjadaczem chleba, nie znam się na kryptografii, to dlaczego mam kupować bitcoina, a nie mam kupować na przykład, no właśnie, jakichś akcji Apple'a? No, z bardzo prostego powodu. Akcje kupujemy po to, żeby zainwestować, a bitcoina nie traktowałbym już tylko i wyłącznie jako inwestycji, ale traktowałbym, chociaż my oczywiście wierzymy, że on jeszcze wzrośnie, ale traktowałbym bardziej jako element, no okej, inwestycji, ale trochę innego rodzaju. To znaczy
Ja nie mogę powiedzieć o sobie, że nie kupuję że kupuję bitcoina tylko po to, żeby chronić kapitał, bo ja kupuję inwestycyjnie, zakładam, że on wzrośnie. Tak. Natomiast myślę, że również bitcoina można kupić właśnie po to, że z myślą o tym, że chronię swój kapitał. Bardziej bym porównał zakup bitcoina do złota. Kupujesz złoto, inwestycyjnie, ale to nie jest inwestycja tego rodzaju, jak na przykład założenie startupu. Nie? Czyli powiedzmy, można powiedzieć, że założenie startupu czy kupowanie akcji, tak, no to jest w tym klasycznym rozumieniu, to jest inwestycja w firmę. A tutaj mamy co innego. Jak kupujesz akcje, no to jesteś zależny od tego, jak pracuje firma, jaka jest koniunktura na rynku, czy będzie dywidenda, czy nie, tak? No tak, ale tutaj dobre. Właśnie Hindusi powiedzieli, że mamy już powiązanie, no nie? Powiązanie do gospodarki światowej. Nie będę ci tutaj wiercił dziury w brzuchu, ale kojarzysz takie nazwisko Billy Markus? To jest jeden z tych ludzi, którzy założyli Dogecoina, jeżeli można powiedzieć o założeniu Dogecoina, bo tak naprawdę skopiował kod i pozmieniał nazwę parę metod. No więc na swoim Twitterze napisał, że spodziewa się wysokich cen Bitcoina w tym roku, ale uwaga, nie dlatego, że Bitcoin jest store of value, czy jest w ogóle dobrym narzędziem inwestycyjnym. On mówi wprost, to jest świetna zabawka dla hazardzistów, świetnie się na niej spekuluje, a ja wierzę, że spekulacja przyniesie wysokie ceny na Bitcoinie w tym roku. Natomiast ja oczywiście jestem po twojej stronie, tutaj gram teraz adwokata diabła. Ja potrafię sobie wyobrazić taki scenariusz, że dzieje się coś bardzo złego na całym świecie. No, COVID, wojna i dochodzi znowuż do czegoś, czego nie przewidzieliśmy. No i tutaj wtedy wielkie gospodarki czy wielkie firmy, tak naprawdę inwestycja w te akcje nie tylko nie będzie miała znaczenia, to nawet wyobrażam sobie taką sytuację, że gdyby była wojna, no to ja tych akcji nigdzie nie sprzedam. Ale mając przy sobie ledgera z Bitcoinem, to jest coś, co będzie miało wartość zawsze, większą lub mniejszą, ale zawsze tą wartość będzie miało. Tak jeszcze a propos Dogecoina, to bardzo ciekawa rzecz wyszła. Nie wiem, czy słyszałeś, że Dogecoin była zapowiedź, że przejdzie na Proof of Stake. No nie. No, oczywiście zdecyduje o tym community w głosowaniu. Tyle, że 10 największych portfeli ma 40% Dogecoinów. Rozumiem. Więc można by tutaj powiedzieć, że zrobiło się troszeczkę zamieszania. Ja muszę powiedzieć, że to by stworzyło ciekawą sytuację, jakby Dogecoin przyszedł na Proof of Stake. Nie wiem, na ile technicznie to jest do zrobienia, natomiast wiem, że Dogecoin, no, albo inaczej, Litecoin i Bitcoin. Jaka jest relacja między Litecoinem a Bitcoinem? No taka, że można powiedzieć, wszystko, co chcemy wprowadzić do Bitcoina, najpierw wprowadzamy do Litecoina, tam sprawdzamy, czy działa, a potem dopiero pojawia się to na Bitcoinie. I teraz można byłoby sobie wyobrazić taką sytuację, a może Doge stanie się takim Litecoinem dla sieci Ethereum. No, ale zobacz, oczywiście Ethereum jest teraz już ekosystemem. Wiesz, co ci powiem, co przemawia za Ethereum, co daje jakąś nadzieję, to jest Vitalik Buterin. Człowiek, który jest po prostu sławny, ma nieskończoną ilość pieniędzy i tak dalej, a jednak potrafi sobie z tym poradzić. Tak naprawdę jest traktowany jako autorytet, nie głupieje, nie odbija mu. No i ja tak naprawdę już nie nadążam za planem zmian i aktualizacji, które mają być wprowadzane na sieci ETH. One są naprawdę złożone i skomplikowane, no a przecież Dogecoin, no nie, to tam chyba to jest po prostu najprostsze, co może być. Śmieszne, że to działa. Znaczy, to jest kopia Bitcoina, tak? Tak, to jest kopia Bitcoina. Jak są robione aktualizacje na Bitcoinie, to na Dogecoinie też są robione? Tych aktualizacji jest bardzo niewiele, no nie, bitcoinowych, ale... Wydaje mi się, że większość była zrobiona. No właśnie, więc takie, nazwijmy to, preludium, czy taka poczekalnia dla Ethereum, jeżeli chodzi o Dogecoina, ciężko byłoby mi w to... Nie, ja trochę sobie zażartowałem z tym, ale a propos na przykład Vitalika, wiesz, co Vitalik ostatnio powiedział, bardzo ciekawego? Wstawił się za Solaną. Powiedział, że Solana to jest dobry projekt i że tutaj warto go wspierać. I to jest ciekawe. Prawda? Ciekawe, że on to zrobi. No. Można powiedzieć, że Solana była bezpośrednim konkurentem Ethereum, a jak Solana zaczęła upadać, to większość projektów uciekała z Solany na Polygon.
Nie do Ethereum, tylko na Polygon. Oczywiście niektóre tam powiedziały, że zostają, ale jednak większość uciekła, a Vitalik ujął się ze Solaną i mówi, to jest naprawdę dobry projekt, nie powinien upaść, powinien przetrwać. Zobaczymy. Łukasz, pytanie od Przemka Kozy. Jaką ilość tokenów KNG skupiliście podczas buybacku w dolarach? Jesteśmy w stanie na to szybko odpowiedzieć. Tylko przypomnę, że buyback trwa i jeszcze będzie trwał przez jakiś czas. Raportu takiego na bieżąco, ale mam informację taką z wczoraj. Do tej pory łącznie wydaliśmy ponad $300,000. Okej. No, 314. No bo właśnie chyba, jesteśmy w jednej trzeciej. Jesteśmy w tak. jednej trzeciej buybacka. Tutaj Marek Kowalski odpowiedział, że Vitalik prawdopodobnie wspiera Solanę, bo za Solaną stoi Rosjanin, który ją założył. A kiedy Solana pojawi się na Kandze? Myślę, że prędzej Cardano. Prędzej Cardano, no właśnie. Ale dyskutowaliśmy wczoraj. Nie wiem, czy czujesz jakiś niepokój teraz? Nie, wszystko czuję, jakby ktoś mi patrzył w plecy. Dobra. Dobra, no to słuchaj, lećmy dalej. Włochy wprowadziły podatek. 26%. Z tego, co zrozumiałem od dochodu, czyli no, tak jak powiedzmy w Polsce, tylko że w Polsce mamy 19%. 26%, strasznie dużo. Mało tego, było to wprowadzane podobno na gwałt jeszcze ta ustawa, która obowiązuje już od 1 stycznia, była wprowadzona pod koniec grudnia. Także vacatio legis, leżakowanie prawa to tam kilkanaście godzin, ale strasznie ciekawa refleksja przyszła mi do głowy. No bo oto rządy na całym świecie mówią o tym, że jeżeli zarobiłem na kryptowalutach, to tak naprawdę zarobiłem na tym, że ktoś stracił w głupi sposób. No nie, no bo kryptowaluty to hazard, spekulacja i tak dalej. I teraz, kiedy państwo sięga po zyski z kryptowalut, niejako mówi, to chcemy zarabiać na tym, że inni stracili. No właśnie, przytłumacz, pieniądze nie śmierdzą. Tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli wprowadzamy podatek od zysku od kryptowalut, nie my oczywiście, tylko państwa, to nadajemy legitymujemy to, że inni tracą. Ja oczywiście wiadomą rzeczą jest, że zawsze jak ja zarobię na jakimś instrumencie finansowym, czy prawie zawsze, bo teraz może dokonałem jakiejś generalizacji, to znaczy, że ktoś inny podjął złą decyzję. Jeżeli ja kupuję akcje Orange'a, Apple'a czy czegoś i na tym zarobiłem, to znaczy, że ktoś to... Ja będzie tak, pamiętaj, na giełdzie to jest takie ciekawe miejsce, gdzie obie strony są zadowolone, jak dochodzi do transakcji. Ten, który sprzedał, jest szczęśliwy, no bo chciał sprzedać, a ten, co kupił, jest szczęśliwy, bo kupił, nie? Tak. Więc tutaj nie można mówić o tym, że ktoś stracił. Wiesz, jeżeli przyjmiemy, że teraz Bitcoin kosztuje $17,000, ja ci go sprzedam za 17, a on wzrośnie do 30, to czy ja straciłem? Nie, bo może ja kupiłem tego Bitcoina za 1000. No tak, wtedy oczywiście zarobiłem, natomiast chodzi mi o to, że jeżeli kupiłem go za 50,000, a sprzedałem za 17, no to straciłem. Tak. Nie? Ale tak myślę, że takie podatkowanie zysków z kryptowalut skończy się jednym. Co teraz już widać? Ludzie przestają wychodzić z krypto na fiaty. Znaczy skończy się, i teraz idę dalej, skończy się tym, że stablecoiny zaczną być traktowane jako oddzielne narzędzia czy instrumenty finansowe. No bo w tej chwili w Polsce, nie tylko w Polsce, tak, zresztą widać to było na Kandze, co ludzie robili 30 i 31 grudnia, masowy zakup stablecoinów, no nie? Jest to legalne działanie podatkowe, po prostu jeżeli chcemy przesunąć naszą obligację podatkową na kolejny rok, zakupujemy stablecoiny, które 1 stycznia albo 2 sprzedajemy, no nie? No więc rozwiązaniem, zresztą wiemy, że KNF się do tego przymierzał, ale przyszedł COVID, później wojna, żeby stablecoiny traktować inaczej niż kryptowaluty. A zatem wyjście z Bitcoina do stablecoina już pewnie będzie wiązało się z obowiązkiem podatkowym, co będzie oznaczało tylko tyle, że ktoś wymyśli jakiegoś takiego stablecoina, który nie będzie stablecoinem, tylko bardziej kryptowalutą, ale tak naprawdę będzie miał cechy stablecoina. Algorytmiczny. No, na przykład. No i oczywiście zawsze coś się wymyśli.
Tutaj Michał pisze, że w wielu krajach jest podatek od transakcji krypto do krypto też. Zgadza się, Michał, zgadza się. W Wielkiej Brytanii, ja tego podatku nie rozumiem tam, ale wiem, że zawsze jak jesteśmy na jakiejś konferencji i tam pojawia się głos jakiegoś podatkowca, jak on to tłumaczy, to tak naprawdę musisz mieć przynajmniej 2 doktoraty. Jeden z matematyki, Tak. a drugi z finansów, żeby wiedzieć, jak to policzyć. Więc po trzecim słowie przestaje rozumieć, tak, o co chodzi. O co chodzi, bo oni nam chyba każdą transakcję rozliczają. Dobra, pojawia się pytanie, jaki projekt, który macie na Kanga, myślicie, że jest najbardziej przyszłościowy, pomijamy BTC i KNG? No, nie możemy rekomendować żadnych projektów, tak. Ale powiem, bezpiecznie mogę powiedzieć, że może ETH. ETH, tak. Coś jeszcze oprócz Cardano prowadzicie? Pytanie od Marka? Plany mamy bardzo duże. Nie ujawniamy ich, ponieważ nasze plany bardzo często się zmieniają, bo pojawiają się jakieś nowe rzeczy, ale tak, planujemy wprowadzić kilka dodatkowych blockchainów na pewno i to mówię kilka w pierwszej połowie tego roku. Myślę, że zacieśniamy naszą współpracę również z Algorandem, to też jest istotne. No, to wprowadzenie USDC po Algo, to myślę, że pokazuje nasz kierunek działania. No, plany mamy duże. Mam nadzieję, że uda nam się połowę ich zrealizować. To i tak będzie świetnie. No bo zobacz, jeszcze niedawno Kanga była notowana jako tam 150, 140 giełda, a w tej chwili jesteśmy już tak stabilnie na 80 pozycji. CoinGecko, mówisz o CoinGecko. Mówię na rankingu CoinGecko, a myślę, że już niedługo może się okazać, że przeskoczymy do pierwszej 50. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś i w ogóle zachęcam do tego, żeby spoglądać na CoinGecko, bo CoinGecko nie tylko stawia gdzieś tam nas na jakiejś pozycji wśród innych giełd, ale on również ma oceny cząstkowe od płynności, od bezpieczeństwa i tak dalej i warto te oceny również śledzić. My je śledzimy prawie każdego dnia, jeżeli nie każdego dnia. Są tacy ludzie co każdej godziny i to jest, no, dla nas jest to oczywiście inspiracja i jakiś kierunek, w którym mamy podążać. Dobra, Marek napisał, że uważam, że Matic zaraz po ETH, współpraca Coca-Cola, Disney, Starbucks, Warren Buffett i tak dalej, okej. A tutaj jeszcze kuchnia Prado pyta się o TON. Rozumiem, że chodzi o Tron. Tak bym też zrozumiał, ale 2 razy padło, czy 3 razy padło TON, więc napisz nam coś więcej, kuchnia. Kiedy plan na podbicie obu Ameryk? My idziemy od razu na cały świat. Ale z Amerykami, szczególnie oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, to możemy powiedzieć, sprawy trwają. To nie jest tak, że my tym się nie interesujemy. Po prostu w Stanach jest, żeby działać, mielibyśmy wejść w pełni uregulowany rynek i my w tej chwili jakby przystępujemy do procedury budowania firmy, która będzie miała odpowiednie licencje. To nie jest proste, nie jest to trywialne. Staramy się działać zgodnie z prawem i dlatego też wymaga to trochę czasu. Łukasz, kiedy post na BNB? No, może umówmy się tak, follow the news. Follow the news, dobra. Mam jeszcze kilka newsów, które chciałbym szybko omówić. Pierwsza rzecz jest taka, to ja oczywiście z tych minorowych newsów, Kraken wychodzi z Japonii. Dokładnie 31 dnia stycznia wychodzi z Japonii. W swoich komunikatach mówią, że sprawy z FTX-em były tak obciążające, że muszą zwalniać, jak inne giełdy, stawiają na Japonię. Robią wszystko zgodnie z prawem, nikt na tym nie straci. Zachęcają użytkowników do tego, żeby albo wypłacali na zewnętrzne portfele swoje środki, albo wymieniali na fiaty. Nie rozumiem, dlaczego FTX wpłynął na wyjście Krakena z Japonii. Chodzi o to, że sytuacja z FTX-em sprawiła, że prawdopodobnie przychody giełd spadają i to bardzo mocno. Zresztą nie omówiliśmy tego dzisiaj, ale wydaje mi się, że mamy w tej chwili ATH, jeżeli chodzi o ilość portfeli bitcoinowych, tych zewnętrznych, tak, co jest dowodem na to, że ludzie z giełd wypłacają środki. Obroty na giełdach są mniejsze, no nie ma co ukrywać tak naprawdę. No i to pewnie bardzo mocno bije. Zresztą myślę, że FTX jest tylko jakby elementem, no po prostu Bessa, którą w tej chwili mamy. No ja bym powiedział, że o tym może mało mówiliśmy, ale powiedzmy tak, upadek FTX-a faktycznie stał się problemem, jeśli chodzi, teraz mówię tylko i wyłącznie o zachowanie użytkowników, czyli o wypłacanie środków, mniejsza aktywność na tych największych giełdach. My przecież, i możemy to zupełnie otwarcie powiedzieć, dla nas
My mamy swoją ruch odwrotny. hossę w czasie Bessy, bo korzystamy z prawa, mówiliśmy o tym kilka razy, sprawa tego, że ciągle jesteśmy jeszcze niewielkim graczem. O wielkim sercu, to trzeba jasno powiedzieć, niewielkim graczem i jesteśmy zdywersyfikowani. Tak. No bo jesteśmy rozłożeni na gotówkę, na giełdę, mamy swoje stakingi, pożyczki startują, to jest coś, co daje nam taki solidny fundament. No i myślę, że bardzo istotne jest też to, że ludzie nas znają. Tak, jasne. No kwadrans oczywiście z Kangą pomaga. Pozdrawiam Karola z Mediamarkt. Tak, opowiemy tą historię może teraz, a może na kolejnym odcinku. Jeszcze jedna dobra wiadomość. Mam jeszcze kilka takich rzeczy, które chciałem z tą podzielić. W Chinach nie wychodzi eksperyment CBDC. I uważam, kolejny kraj. Tak, nie wychodzi. Nie wyszedł, bo pierwszym krajem, o którym słyszałem, to była Nigeria. Tak. No ale Chiny to miał być ten flagowy, tak naprawdę flagowe wdrożenie. Nie wychodzi, nie działa, ludzie nie chcą korzystać z tego, co uważam za w ogóle pozytywny prognostyk, jeżeli chodzi o wolność na świecie. Natomiast chciałbym Cię jeszcze poprosić o to, żebyś zaprognozował, które państwa na świecie pierwszą piątkę mają najwięcej bitomatów, jakbyś powiedział. Które? Tak. Per milion? Nie, po prostu właśnie dlatego możesz sobie wziąć, uprościć to. No to Stany Zjednoczone. Oczywiście Stany są na pierwszym miejscu, na drugim to dość proste, bo trochę na północ patrzysz. Kanada? Kanada, tak. Dlatego, że to jest wielkie, a coś ciekawe, bo tam jest strasznie mało ludzi. No właśnie. Nie? Ale wiesz co, 2 lata temu na jednym z kwadransów mówiliśmy o tym, że jedna ze stacji benzynowych weszła do tego, żeby na każdej stacji był bitomat i może to z tego wynika. Na trzecim, i to jest ciekawe, europejskie państwo. Francja. Nie. Niemcy. Nie. Polska? Hiszpania. I powiem tak, to jest zgodne z pewną... Bardzo dużo lokalsów zgłasza się z Hiszpanii. Tam jest jakiś ruch gotówkowy mocno rozwinięty. Więc mamy Stany, mamy Kanadę, mamy Hiszpanię. W 4. miejsce to Australia. Australia w ogóle się rozpędza. Bardzo dużo bitomatów teraz stawia. Jak śledzę te newsy, to widać, że tam był chyba największy przyrost, jeżeli chodzi o ubiegły rok. No i 5. miejsce to Polska. I to jest w ogóle bardzo fajne. 6. Salwador. Także chciałem się tą statystyką podzielić. Polacy, jesteśmy najmniejszym, oprócz Salwadoru oczywiście, najmniejszym z tych wszystkich państw, które wymieniłem, także, bo jesteśmy mniejsi od Hiszpanii, zgadza się? Tak. Tak, no, także całkiem nieźle, no, fajnie. Dobrze, jestem ciekaw, jakbyśmy zrobili ranking punktów takich stacjonarnych, w którym kraju byłoby najwięcej? No myślę, że w Polsce. No, dzięki nam. Dzięki Kandze. Dobra, słuchaj, konkurs. Nie wiem, czy masz jakieś news, ja przygotuję się do wyników konkursu, sprawdzam. Tak, tutaj odpowiadam, Kuchnia Prad, oczywiście, Telegram Toncoin to jest, na razie nie planujemy tona, chociaż, że tak powiem, zaczynamy myśleć również o tym, że trzeba patrzeć na to, co użytkownicy chcą, więc jeżeli będzie się dużo pojawiało tego typu sugestii, to może będziemy rozważali. Dobra. Nagroda to 42 kangi. Przypomnij może, skąd bierze się wielkość nagrody. 10% to jest ilość kang, to jest 10% polubień poprzedniego kwadransu z kangą. Tak, także dawajcie łapki w górę na YouTubie i na Facebooku, my to zliczamy. No i wygrał 42 kangi człowiek, który się nazywa Ralf86RM. Ralf86RM. Drogi Ralfie, zgłoś się po prostu do najbliższej kolektury i odbierz swoją nagrodę, a my przypominamy zasadę, że wystarczy napisać kwadrans z kangą 131, bo taki będzie kolejny numer i cena Bitcoina z godziny 9 z przyszłego wtorku. Ten, kto będzie najbliżej, wygrywa, przy czym założenie jest takie, że tolerancję, którą uznajemy, to jest $50. Jeżeli ktoś najlepszy, ten, kto będzie miał najlepszą intuicję, będzie oddalony o $51 albo więcej, to kumulujemy i przynosimy nagrodę na kolejny odcinek. Dobra. To powiem jedną ciekawą historyjkę. Taką luźną. Otóż ujawnił się pewien trader. Trader w Australii, nie wiem, czy widziałeś, łącznie $2 miliardy przehandlował w ciągu roku. Zarobił na tym, teraz mam różne ujęcia, ale po taksie to było $10,5 miliona australijskich, czyli to jest tam 8 milionów chyba dolarów, czy 7 milionów dolarów
amerykańskich. Mieszka z mamą. No widzisz, no. No tak. Taka informacja. No dobra. To chyba wszystko, Łukasz. Tak, czyli kończymy naszym stałym zawołaniem. Ja powtarzam BCK, Bitcoin ciągle królem. KNF, Kanga na fali, albo Kanga New Finance, albo jeszcze wiele innych. Także pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w sobotę o godzinie 19 na Kanga No Comments i za tydzień o 9:30 podczas kolejnego kwadransu z Kangą. Dzięki, Łukasz. Dziękuję, Sławku. Cześć.